Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojej wyprawy po Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy dzisiaj w regionie Nadżar na południu Arabii Saudyjskiej, blisko granicy z Jemenem. Cel na dziś: petroglify Bir Hima i Hima Wells, starożytne studnie arabskie na półpustyni. Miłego oglądania. Hej słoneczko, powiedz przecie, kto ma najładniej opaloną głowę na świecie? I uszy, i nosek. Oczu nie, wczoraj oczy posmarowałem i przez 6 godzin łzawiłem. Oczu nie smarujemy. Wodę w Hima Wells wydobywano już w XIII-XII wieku. Kopano tutaj głębokie, kilkudziesięciometrowe studnie i woda sobie tędy takimi kanałami płynęła i można było sobie zatankować wielbłąda. Jak ktoś był spragniony, to siebie mógł zatankować. No i oczywiście wszelkiego rodzaju naczynia, które później wiozło się do swojej wioski i było się szczęśliwym. I zaraz zobaczymy, co w tej dziurze jest. O, stary! Echo! O, piękna, głęboka studnia, ale nie ma kilkudziesięciu metrów, jest kilkanaście. Jakby wam to wytłumaczyć tak w sposób zrozumiały, ile to jest kilkanaście metrów? No jak weźmiecie swój telefon i on wam tam wpadnie, prawie wpadł, no to będziecie musieli sobie kupić nowy telefon. Spróbuję zajrzeć tam jeszcze raz. A swoją drogą szkoda, że nie ma tam drabiny albo liny. Michał, masz linę jakąś? Tam jest na dole woda normalnie, ale taka nie chciałbyś dać swojemu koniu. Trochę brudna, ale pamiętajcie, na pustyni najgorszy ściek, najbrudniejsza woda to jest życie. Tu nie ma rwących potoków. Tu byle kałuża to jest oaza, złoto. Ale muszyska latają. Chyba dzisiaj jeszcze nie jadły. O, ta studnia się trochę obaliła. Cembrowinka. A to pamiętam, to są bardzo kujące roślinki. Jak taka roślinka ukuje, to masz 3 godziny na odtrutkę. O, ale studnia jest wyschnięta, to dlatego jej już nie remontują. O, wygląda tak. Tutaj taki kawałeczek wyschniętego potoku świadczy o tym, że kiedyś tu wręcz płynęły strumienie, czyli te wody powierzchniowe, z których teraz czerpią studnie, były dużo wyżej i płynęły sobie strumienie wręcz na zewnątrz. A tu mogła być, na tym klepisku, wręcz sadzawka. Ale niestety, jak w każdym odcinku podróży po najdalszych nawet zakątkach świata, muszę powiedzieć to, co niestety, ale zawsze muszę mówić: ludzie to nie. Popatrzcie, jestem na jednym z wielu końców świata. I co? I co widzę w tym pięknym miejscu? Ludzie to są po prostu
A, no tu jest pięknie. Michał mówi, żebym nie wpadł, no postaram się nie wpaść jak wpadnięty. Chociaż zawsze to przygoda, jednak. Jakieś służby by mnie wyciągnęły. Tam na dnie jest taka pieczara fajna, ale skąd woda się wzięła w ogóle na powierzchni? Miło z jej strony. Dzięki temu oczku wodnemu żyją sobie tutaj ptaszki, ćwirki, żabki, skorpioniki, wężyki malusie, biedusie, takie z jednym ogonkiem, bez rączek i nóżek. No to biedne stworzonko jest, jak nie ma ani rączek, ani nóżek, skrzydełek, nie mają skrzeli, nic. Taki wąż to w ogóle trudno być wężem. I fajnie, że jest ta palma, bo ona robi taki cień temu oczku wodnemu. A tu się... O, ale tu były wielbłądy. Proszę Państwa, tu były wielbłądy, bo już nauczony doświadczeniem umiem odróżnić kupę wielbłąda od słonia. Zupełnie inne, nie da się pomylić. Michał, mój współpodróżnik, zwrócił mi uwagę na to, że ludzie to nie tylko ale ludzie to też Zobaczcie, to jest skała, na której są starożytne freski. Tu jest na przykład ludzik łapiący muchy. Tu jest krzyżyk, czyli pewnie gwiazda. Tu są jakieś napisy, jak ludzie jeszcze nie umieli pisać. A tutaj przyjechały i sprayem namazały sobie maziaje. Człowiek to No dobra, studnie studniami. Studia studiami. Wystarczy, a teraz poszukamy petroglifów. Petroglify to później wam opowiem. Najpierw pokażę, co znalazłem. Ci turyści zawsze wejdą w kadr. Ała! Kolec mi się przebił przez buta. Umrę. Ała. Wybaczcie, muszę wyłączyć. Petroglifu. Gdzie jesteś, Petroglifu? Te petroglify na stanowiskach w prowincji... Porządnie to zróbmy. Te petroglify na stanowiskach archeologicznych w prowincji Dżazar na listę UNESCO weszły w lipcu 2021 roku, czyli 8 miesięcy temu. No w efekcie nawet nie są oznaczane. Tu jeszcze coś znalazłem, czyli to są najnowsze zabytki UNESCO, chociaż mają już kupę lat. Jak oglądaliśmy z Pawłem Paczosem, Paweł, pozdrawiam, petroglify na stepie kazachskim w październiku zeszłego roku i one też były na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to tam był przewodnik i ten przewodnik nam wszystko pokazywał, nawet erotyczne petroglify. Tak, wtedy też się ludzie interesowali tymi sprawami. No i tam to znajdywaliśmy ich setki, a tutaj ja myślę, że na tamtej skale będzie. Świeżynka. Niedawno musiało odpaść. Strasznie to wszystko suche. O, ale tu coś jest. Widzicie tego wojownika albo wojowniczce na koniu, wojowniczkę na koniu albo na zebrze, albo na łosiu. W każdym razie na jakimś chudym zwierzęciu z 4 nogami. I krzyżyk na drogę. A wodę czerpią do dzisiaj!
Jak tak będą czerpać z takiego małego źródełka takimi wielkimi busami, to wszystko wyczerpią. Nic nie będzie. Opuszczamy to miejsce niezbyt zachwyceni. Po pierwsze, średnio udało się znaleźć petroglify. Po drugie, miejsce, które jest spisane od niedawna, ale mimo wszystko na listę UNESCO powinno być posprzątane, a nie wszelakimi śmieciami, butelkami. A po trzecie, serce boli, jak się patrzy, jak ostatnie krople wody na tej pustyni wyjada taka ciężarówka. Te roślinki ledwo żyją. Widziałem 3 ptaszki, to one tak już z tymi skrzydełkami już ledwo machały. A cysterna sobie przyjedzie, wpitoli 14 tysięcy metrów, przez 14 metrów sześciennych, bez 1000, całe szczęście, bo to na raz by poszło. I zaraz studnia będzie pusta i się będzie znowu 2 miesiące napełniać. Jedziemy szukać dalej. No a tu pupa, nie możemy wejść, zamknięte, warning, zakazy i takie, o, typowe jak na pustyni. Cóż, ponieważ sytuacja jest taka jak widzicie, czyli tych petroglifów nie za bardzo udało nam się znaleźć, a tam gdzie znaleźliśmy to nie można się dostać, a bez dobrej mapy pokazującej gdzie co jest na tym pustkowiu, wierzcie mi, trudno samemu szukać, biorąc pod uwagę to, że nie ma żadnych oznaczeń, to pokażę wam coś nowego. Idziemy zdobyć najwyższy szczyt Arabii Saudyjskiej, ponad 3000 metrów nad poziom morza, i to wszystko jeszcze w tym odcinku. A teraz przerwa na reklamy i napicie. Niejako po drodze znaleźliśmy jeszcze takie piękne bomby bazaltowe. Ręka w górę, kto nie lubi bomb bazaltowych. Złapałem trąbę powietrzną, stój! Ale przygoda! Ale przygoda! Mam nadzieję, że się nagrało. Spotkaliśmy też wielbłądy, które mają tutaj wodopój. Ja też bym się napił, a przynajmniej umyję głowę po tej, jak to się nazywała, po tym duchu pustyni. No i nie uwierzycie, co się wydarzyło. Dojechaliśmy na najwyższą górę, mieliśmy się na nią wspiąć, Arabii Saudyjskiej. Tam jest Jabal As-Sauda, 3001 metrów. Tam zachodzi sobie słońce i mieliśmy się tutaj wspiąć takim spacerowym szlakiem i co? I halt! Okazało się, że przyjechał, naprawdę teraz nie żartuję, przyjechał szejk na 3 dni i wszystkie drogi na szczyt Jabal As-Sauda zablokowane. Możemy sobie co najwyżej, z drogi pooglądać zachód słońca, ale jest piękny. Było warto. 600 km specjalnie tu jechaliśmy na szczyt. I nawet nie można jutro. Wszystko obkrążone wojskiem. Jeszcze mnie zaraz tu aresztują. 3001 metrów. Najwyższy szczyt Arabii Saudyjskiej, Jabal As-Sauda.